Hej, hej, witaj serdecznie na moim kanale Polka w Ameryce. Właśnie wychodzę z Chelsea Market i zabieram Cię tutaj na spacer w bardzo fajną okolicę, w jedno z moich ulubionych miejsc za darmo w Nowym Jorku, bo o tym jest dzisiejszy odcinek. Jeśli planujecie wybrać się do Nowego Jorku, to myślę, że to jest świetny odcinek dla Was. Jest to praktycznie w 2022 było okrzyknięte jako najdroższe miasto do życia na świecie. Jest tu naprawdę bardzo drogo. Więc taki odcinek jest na pewno dla Ciebie przydatny, jeśli wybierasz się do Nowego Jorku, bo w tym odcinku opowiadam o 10 miejscach, które uwielbiam jako nowojorczanka, do których uwielbiam chodzić, w których fajnie spędza się czas, a które nic nie kosztują. Także zapraszam Was serdecznie na ten odcinek o 10 darmowych miejscach w Nowym Jorku. Polka w Ameryce. Wychodzę tutaj z Chelsea, coś mnie tutaj bardzo ludzie obserwują, bo tutaj jest dużo turystów. Tak jak Nowojorczycy już na mnie nie reagują za bardzo, tak turyści bardzo reagują. Kiedyś to była fabryka, a teraz przerobili na market, na sklepy różne, takie dosyć drogie, ekskluzywne. Znaczy ekskluzywne, po prostu takie nowojorskie. Tutaj jest też takie zaplecze, gdzie są artyści, wystawiają jakieś właśnie swoje ubrania, swoją sztukę, jakieś biżuterię, torebki. Tam czasem sobie chodzę tak zrobić trochę taki shopping wzrokowy, bez kupowania niczego. Czekajcie, założę sobie czapkę i okulary, bo jest i słonecznie, i zimno jednocześnie. Dobra, jestem. Dobra. Mieszkałam w Nowym Jorku prawie 9 lat i jako, że mam taką pracę, która właśnie gig to gig economy, ale głównie na planach filmowych, pozwalało mi to poznać różne zakątki tego miasta, bo nigdy nie spędzałam czasu w tym samym miejscu co dzień wcześniej, prawda? Kręcimy, jak pracuję na planach, to pracuję na różnych planach filmowych i w różnych miejscach kręcimy. Pozwoliło mi to właśnie bardziej poznać lepiej ten Nowy Jork niż na przykład ludzie, którzy pracują w jednym i tym samym biurze i od poniedziałku do piątku jeżdżą w to samo miejsce. Ja się zorientowałam, że znam bardzo dobrze Nowy Jork w momencie, kiedy zatrzymywali mnie turyści, na przykład na ulicy i się pytali, jak gdzieś dojechać albo dojść. I ja nie musiałam już patrzeć w mapę, już wiedziałam, gdzie jakie metro się na przykład zatrzymuje. A wiecie, mamy tutaj ponad 20 linii metra, także to nie takie hop-siup, żeby tę linię metra poznać, ale już mniej więcej orientacyjnie potrafię wskazać, gdzie to metro właśnie pojedzie. Wchodzę teraz na jedno z moich ulubionych miejsc na spacer, w ogóle do odwiedzenia w Nowym Jorku i jest to High Line. Słuchajcie, High Line jest w Chelsea. Jest na zachodniej części Manhattanu, blisko bardzo Hudson River. Tutaj zaraz z boku jest rzeka, którą zaraz Wam pokażę. I tam lądował Sully. Tam lądował, słuchajcie, Tom Hanks. Tam lądował Sully. I od razu Wam przy okazji też pokażę moje jedno z ulubionych miejsc. Także zaliczymy teraz 2 ulubione miejsca przy jednym podejściu. To drugie ulubione moje miejsce, takie właśnie do pójścia sobie na spacer, spędzenia czasu za darmo, to jest za mną tam z tyłu Little Island Park. To jest też nowa atrakcja w Nowym Jorku. Oni to otworzyli w 2020 i ja mam nawet wideo z tego wyjścia. Poszłam zaraz po otwarciu. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Wtedy nie zrobiło na mnie jakoś specjalnie wrażenia, bo śmierdziało rybami i było strasznie gorąco, a tam nie było miejsca na schowanie się w cieniu. Natomiast z czasem, tak to się mówi po angielsku, it grew on me, czyli z czasem zaczęło mi się to podobać, zaczęłam bardziej jakby tam chodzić z turystami, zabierać ich tam, więc coraz bardziej je lubię. I zdecydowanie poleciłabym właśnie Little Island Park jako takie miejsce, jedno z tych miejsc z atrakcjami na wyjście sobie w Nowym Jorku, na takie darmowe wyjście, darmowy spacer. Teraz tutaj przechodzę koło
ludzi leżących zrobili tutaj takie ala leżaki dla ludzi. I one są, zaraz Wam pokażę, bo to jest mega ciekawe. I one są na takich torach, na których kiedyś przewożono na przykład jedzenie, bo tu jest tak zwany Meatpacking District i na przykład te leżaki są z takimi kołami, jak tory tramwajowe. Więc kiedyś tędy przejeżdżały sobie po prostu pociągi, a w tym momencie zrobili z tego park i on się zmienia o różnych porach roku, wygląda inaczej. W tym momencie jest trochę łyso, bo zaczynamy dopiero powoli, wiosna tutaj nam wychodzi. Na przykład tu jest też pięknie w jesień, bo są różne kolorki i tak się chodzi mniej więcej na poziomie drugiego, trzeciego piętra i można obserwować właśnie takie tego typu zakątki, tego typu ulice. Także w tym odcinku będę Wam zdecydowanie też pokazywać widoczki. Więc jest to jeden z moich ulubionych spacerów. Skończymy ten spacer w Hudson Yards. Hudson Yards to jest taka dzielnica, która ona w ogóle została wybudowana za mojego tutaj życia w Stanach. W sensie, jak ja przyjechałam tutaj będzie lepsze światło. Jak ja przyjechałam do Stanów w 2014, to tam praktycznie jeszcze nic nie było. Tam były jakieś składowiska czegoś, jakichś starych wagonów, coś takiego mi się kojarzy, że to było jakieś takie ala złomowisko, składowisko, jakieś magazyny. A teraz jest to jedna po prostu z najbardziej ekskluzywnych, najbardziej takich wysokiej klasy dzielnic tutaj właśnie na Manhattanie i ma tak zwany Edge. To jest jeden z tarasów widokowych w Nowym Jorku. Wystaje tam taki trójkąt, to tutaj widać. Wystaje trójkąt z budynku i tam ludzie chodzą sobie, oglądają cały Nowy Jork, a w podłodze tego trójkąta jest, tak jakby ze szkła jest podłoga, urywek tej podłogi. Więc ludzie często się kładą i robią sobie takie wideo albo zdjęcie, że pod nimi jest właśnie Manhattan. A tutaj trochę dziwaczna Statua Wolności. Jeśli kochasz filmy, kochasz Nowy Jork i wciąż jest Ci go mało, to mam dla Ciebie świetną wiadomość. Mianowicie z Anią The Amerykanką napisałyśmy e-book Filmowy Nowy Jork. Zwiedzanie Nowego Jorku przez pryzmat filmów. Zabieramy Was w najważniejsze miejsca w Nowym Jorku, ale też pod takie perełki jak ta, czyli Budynek Przyjaciół. Link do naszego e-booka znajdziecie w opisie tego odcinka. Zapraszam serdecznie. No i tutaj jest właśnie, to jest jeden taki sztampowy widok. Często tutaj przychodzę z turystami na to takie zdjęcie tego typu, że właśnie jest i ten Edge, i jest Aleja Śmierci, niegdyś nazywana, bo zanim stworzyli tutaj ten High Line, to tędy przejeżdżały pociągi i ludzie po prostu często wpadali pod te pociągi, dlatego w związku z tym zdecydowano, że wybudują właśnie to podwyższenie tutaj. Przejdę tutaj, bo jest bardzo dużo studentów, młodziaków, to szybko ich wyprzedzę. Teraz w tym momencie, jak się wyprowadzam z Nowego Jorku, to już mniej będę oprowadzać. Planuję wciąż przylatywać na zlecenia, natomiast też rozkręciłam się, jeśli chodzi o szykowanie dla ludzi indywidualnych planów wakacji w Nowym Jorku. To znaczy spotykam się z ludźmi właśnie na Zoomie, rozmawiamy na temat tego, jak wyobrażają sobie swój czas w Nowym Jorku, w jaki sposób chcą zwiedzać ten Nowy Jork, co ich interesuje, czy lubią bardziej jedzenie, czy sztukę, czy muzea. I na tej podstawie rozplanowywuję im indywidualny plan zwiedzania razem z miejscami, gdzie mogą zjeść, w związku z tym, jakie mają na przykład diety specjalne, bo ja mam na przykład specjalną dietę bezglutenową, także pod tym kątem rozplanowywuję indywidualne wyjazdy do Nowego Jorku. Także jak oglądasz ten odcinek i szukasz właśnie pomysłów na Twój wyjazd do Nowego Jorku, a na przykład nie masz czasu, żeby tak wszystko przeglądać, żeby się zastanawiać, gdzie ja kupię tańsze bilety, a jak ja się dogadam, a w którym miejscu lepiej hotel wynająć i tak dalej, zapraszam Was do kontaktu. Także tyle, jeśli chodzi o szybką reklamę z mojej strony i lecę do opowiadania Wam kolejnego zarąbistego miejsca za darmo w Nowym Jorku, które polecam. A jest tym miejscem most brukliński.
Jest to jeden z moich najbardziej ukochanych spacerów. Zależy też od pory dnia. Najbardziej tam lubię chodzić, jak już tak zmierzcha i robi się coraz ciemniej. Zachodzi słońce. Wtedy widać przepiękne światła całego Financial District, całej dzielnicy finansowej. Widać One Trade Center i ten taki most, po prostu charakterystyczny, typowy widok dla Nowego Jorku. Uwielbiam ten spacer i właśnie zawsze jak z turystami chodzimy sobie na nasze wyjścia, jak zawsze sobie chodzimy razem właśnie zwiedzać ten Nowy Jork, to jest to mój jeden z ulubionych po prostu spacerów i nie miałam jeszcze turysty, na którym to by nie zrobiło wrażenia. I jeśli mogę, coś mi wpadło do oka. Nie ma turystów, na których by to jeszcze po prostu nie zrobiło wrażenia. Każdy jest zawsze taki wow, zafascynowany tym pięknym widokiem. I proponuję, jeśli chodzi o przejście się, to proponuję się przejść od strony Brooklynu w stronę Manhattanu, ze względu na to, że jest po prostu fajniejszy widok, bo widzisz przed sobą Manhattan, a nie Brooklyn, więc są piękne widoki. Tutaj Wam też pokażę takie piękne widoki, bo tego typu spacery właśnie się tutaj odbywa. Ja to nazywam tutaj mieszkania beczki, bo taka beczka jest podzielona na pół. Jest to podłoga i sufit mieszkania. Bardzo tutaj drogi jest wynajem w takim miejscu. Jest jedno z najbardziej prestiżowych miejsc do wynajmu mieszkania w całym Nowym Jorku, Chelsea. I specjalnie też są meble na przykład robione na zamówienie w takim domu, gdzie okno jest właśnie takie okrągłe w formie beczki. Jeszcze jedno miejsce, które też mogę polecić, które znajduje się dokładnie tam, na wprost sam, to jest Pier 57, to też ostatnio otworzyli i to jest też darmowy dach, na który się wchodzi, bo na Little Island też jest takie miejsce, z którego można oglądać panoramę miasta, ale głównie właśnie panoramę na południe, na dzielnicę finansową. I Pier 57 jest troszkę powyżej, jakby ten dach jest wyżej niż ten Little Island Park, więc można z wyższej trochę perspektywy sobie popatrzeć na ten Manhattan i na New Jersey. I za darmo właśnie. Kolejne takie miejsce, do którego lubię zabierać ludzi i sama lubię jeździć na widok, na całe miasto, na cały Manhattan, to jest Long Island City. Jak ja się tu przeprowadziłam, to właśnie tam mieszkałam i ja zawsze można sobie wpisać w Google Maps, ale pięknie wygląda Empire State Building, można sobie wpisać w Google Maps Pepsi Cola sign, czyli znak Pepsi Coli. Zobaczcie sobie tutaj na Empire State i tutaj fajne też parkingi na samochody, takie piętrowe, nowoczesne. I jak sobie wpiszecie w Google właśnie, że ten Pepsi Cola sign na Long Island City, to zabierze Was, to jest jakieś, ja wiem, 7 minut może od metra, może 10 minut od metra, takim spacerkiem, a naprawdę jest cała panorama miasta i to jest po drugiej stronie Manhattanu, od strony East River, bo teraz przypominam, jesteśmy przy Hudson River, czyli po stronie wschodniej i można sobie przepiękne zdjęcie zrobić. Tutaj Wam pokazuję, jakie można sobie zdjęcia robić. Ja tam poszłam nagrywać odcinek o mojej pracy w szpitalu na Brooklynie podczas pandemii. To był taki gruby odcinek, w którym opowiadam naprawdę grube rzeczy, jeśli chodzi o początek pandemii. Także jeśli macie odwagę, to na własną odpowiedzialność zapraszam Was na ten odcinek. Od razu tutaj też zostawiam Wam linka, informacje do Free Tours. To też możecie sobie wygooglować. To są takie darmowe tury, tylko że one są po angielsku. Także jak znacie angielski, to taka opcja też jest fajna, że zamawiasz sobie taki darmowy tur z lokalsem na przykład. I płacisz tyle, co dusza zapragnie, tyle, ile masz ochotę na sam koniec. Tylko to są takie krótkie wyjścia, bardzo specyficzne, że tylko na przykład w tej jednej dzielnicy, w tym jednym miejscu.
No ale można sobie tak od jednego turu do drugiego i w ciągu na przykład 5-dniowych wakacji codziennie możesz mieć po jednym darmowym turze. W jeden dzień pokażą Ci, nie wiem, Grand Central, w inny dzień pokażą Ci gdzieś tam Midtown, w inny dzień pokażą Ci właśnie Chelsea tutaj. Także można w ten sposób sobie też wykombinować, że sobie weźmiecie taki free tour. Teraz będę przechodziła w przepięknym miejscu, także odwracam kamerę i chwilę pogadam z takim ładnym widoczkiem. Zanim wejdziecie na most brukliński, to koniecznie trzeba zobaczyć sobie Dumbo, czyli okolice przy moście manhattańskim na Brooklynie. I też tam polecam taki market, nazywa się Time Out Market. Ja to w ogóle poznałam w Lizbonie, bo w Lizbonie też taki jest market, w którym można właśnie różne są przysmaki, różne są knajpki i też głównie jakieś lokalne, ale w sumie z całego świata, ale też dużo takich lokalnych przysmaków. Więc tutaj my też mamy taki Time Out Market i on jest właśnie przy Dumbo, przed wejściem na most brukliński. Możecie obie rzeczy sobie naraz po prostu zaliczyć. Tutaj się na chwilkę zatrzymałam, a to dlatego, że w tym miejscu, tutaj stanęłam, tutaj był kiedyś mój ulubiony mural. To była taka czarnoskóra pani pracująca ręcznie nad jakąś taką sztuką, ale nie wiem, czy coś szyła, czy po prostu tak mi się kojarzyła, że wykonuje jakąś taką pracę manualną typu sprzedaż czegoś, jakichś ubrań, czy jakichś takich materiałów. I teraz to zmienili na taką pizzę Jezusa w koronie, statuły wolności, metro A jest, jakaś czarna ręka, gołąb, takie symbole Nowego Jorku, że tak powiem. Także zmienili mi ten ulubiony mural. Ta moja pani na tym moim muralu tutaj wcześniej miała napisane na koszulce: nie interesuje mnie konkurencja, mam nadzieję, że nam wszystkim się uda. I to było takie ładne, wręcz nieamerykańskie, bo tutaj bardziej jest tak, że każdy za siebie, każdy na siebie pracuje. Jest właśnie taka walka o przetrwanie i walka o pieniądz. Niestety, albo istety, zależy kto co lubi. Dla mnie niestety akurat, jak przyjeżdżałam do Stanów Zjednoczonych, to nie spodziewałam się, wiedziałam, że jest kult pieniądza, ale nie spodziewałam się, że aż takie są klapki na oczach, jeśli chodzi o wiele innych rzeczy ważnych w życiu, takich jak przyjaźń, miłość, zdrowie, spokój ducha, szczęście. Bardziej wszystko jest przysłonięte właśnie tymi pieniędzmi. Stanę sobie tutaj w bardzo ładnym miejscu, żeby Wam pokazać. Tutaj zawsze jest dużo ludzi i pokazują, robią sobie zdjęcia właśnie, bo jest ładny widok tego typu, zobaczcie. Tutaj już też zbliżamy się do tego Edge w Hudson Yards, które Wam pokażę na koniec tego odcinka, zaraz jak tam dojdę. Patrzę na liście tutaj, co mam, jakie mam kolejne miejsce. Kolejne miejsce, które mam na liście, to jest tramwaj, taka kolejka jadąca górą, tak jakby taka ala kolejka górska, w sensie taką kolejką na narty się jeździ, nie wiem jak to nazwać, taka kolejka nad ziemią, o może tak, na Roosevelt Island. Roosevelt Island to kiedyś była wyspa zakładu psychiatrycznego, szpitali. Tam był szpital zakaźny, gdzie wysyłano ludzi na przykład z ospą, którzy tam umierali. Dla mnie to ta wyspa sama w sobie to trochę taka umieralnia. W sensie, jak się nie zna tej historii, jak tylko się jedzie tam, żeby tą kolejką pojechać, to spoko, ale jak tam na przykład są teraz nowoczesne budynki, w których ludzie wynajmują drogie mieszkania, no to tak trochę słabo, bo zawsze się zastanawiałam, czy znają tą historię tego miejsca, bo tam dosłownie śpią na duchach. Bardzo dużo ludzi tam poumierało, chorych psychicznie, jakichś więźniów, chorych na choroby tego właśnie typu jak ospa, albo tam ta Hiszpanka, która była, także no ciekawe miejsce. Natomiast bardzo polecam tą właśnie kolejkę, to się nazywa Roosevelt Island Tram, chyba to się nazywa, dlatego mi się skojarzyło z tramwajem.
Polecam się nią przejechać i też to, co polecam, to przejechać się od wyspy Roosevelta na Manhattan. Tam za mną taka ala sztuka, że jest takie ala tornado. I polecam się właśnie przejechać w tą stronę na Manhattan, a to ze względu na śliczne widoki i fajniej się jakby na sam koniec tej podróży w tej kolejce fajnie tak do tego Manhattanu dojeżdżać i mieć właśnie ten widok na sam koniec, a nie na samym początku, bo to robi po prostu większe wrażenie. Ja to wszystko Wam mówię, te rady, jako osoba, która tutaj mieszkała, która z tego kilka razy już wiadomo skorzystała, która brała turystów w te miejsca, także widzę po prostu, jak ludzie reagują i kiedy co im się podoba. I zdecydowanie spacer między Brooklynem a Manhattanem, tak samo jeśli chodzi o kolejkę. Najpierw Roosevelt Island, a później dojazd tą kolejką na Manhattan. I to nie jest bezpłatne, wystarczy użyć swojej karty od metra. Także i tak już będziecie, załączyłam to tutaj w tym odcinku jako jedno z tych miejsc za darmo, ponieważ i tak będziecie już mieli kartę metra, jak jesteście w Nowym Jorku. Inaczej zupełnie nie da się tutaj przemieszczać, podróżować, także tylko i wyłącznie z taką kartą, więc już zakładam, że to będzie dla Was za darmo, bo już taką kartę macie wykupioną. Kolejne takie miejsce, które bym poleciła, to moje ukochane miejsce, po prostu żeby sobie pójść, posiedzieć, może po drodze kupić sobie jakąś kawkę, może kupić sobie lunch na wynos, ale pójść i posiedzieć i zobaczyć sobie Bryant Park, bo to jest miejsce z cudowną energią, z energią ludzi pracujących, młodych, zazwyczaj takich właśnie pracujących w tym środkowym Manhattanie. Też jest oczywiście sporo turystów, natomiast jest to takie typowo nowojorskie miejsce, bo odrobina tam drzew, a wokół same wieżowce i to odrobina takiej niby ciszy, a tak naprawdę słyszysz klaksony i tam karetki, nie? I do tego jest piękny tył biblioteki publicznej. Ślicznie to wygląda. Dla mnie to miejsce jest relaksujące. Ja wolę na przykład Bryant Park od Central Parku, w sensie, że robi na mnie po prostu większe wrażenie, że mam zawsze takie wow, jestem tutaj, wow. Także cieszy mnie zawsze to miejsce. Musicie też zobaczyć, będę miała odcinek. Jeszcze go nie nakręciłam, ale planuję nakręcić odcinek, także bądźcie proszę ze mną cierpliwi, bo ja mam całą listę po prostu odcinków, które sobie nagrywam i tak od jednego do kolejnego i tak skaczę, ale jak mówię, że coś nagram, to nagram, tylko dajcie mi czas, bo po prostu jest za dużo tematów, o których chcę nagrywać. Ale jeden z odcinków, które będę miała, to będę też poruszać temat tego, jakie muzea są za darmo, bo zazwyczaj tutaj muzea są oczywiście płatne i dla Polaków to wiecie, to są już jakieś tam sumki, jak trzeba zapłacić na przykład, nie wiem, $25 za wejście do jakiegoś muzeum, ale są też dni, w które te muzea są za darmo, albo określone dni, albo określone czasy podczas jakichś tam dni i będę miała odcinek na ten temat, także wypatrujcie tego odcinka, zasubskrybujcie mój kanał, żeby po prostu wiedzieć, kiedy to się pojawi i z góry też dziękuję za wsparcie. A zobaczcie tutaj też, jak pięknie są te kwiatki, tutaj zaczynają już rosnąć wiosennie, między tymi torami powoli już tutaj zaczynają przedostawać się. W ogóle bardzo dużo ludzi tu dzisiaj jest, ale to też tak ładna pogoda i taki już turystyczny okres się zaczyna. A ja idę tam dalej w stronę Hudson Yards. Tu już jesteśmy coraz bliżej, już ten Edge zaczyna być za innym budynkiem. I to wszystkie te szklane rzeczy tutaj na górze, to wszystko wybudowano w ostatnich 9 latach. Tego tutaj nie było, jak ja się przeprowadzałam w 2014. Niesamowite, jak szybko lecą Amerykanie z budową. I ostatnia rzecz, miejsce, o którym chcę wspomnieć, to prom na Staten Island. Jest to prom darmowy i przepływa on właśnie rzeką tutaj Hudson. Nic nie ma na Staten Island takiego do zwiedzania, żeby tam pojechać i zwiedzać, ale z tego promu
ślicznie widać cały południowy Manhattan, całą tą dzielnicę finansową. A jeszcze to nie jest ostatnie miejsce, jeszcze jedno po tym mam miejsce, no w każdym razie. Do tego jest widok na Statuę Wolności. Można sobie po prostu popstrykać zdjęcia. Ona tam jest od siebie, wiadomo, oddalona jakieś tam 150-200 metrów. Natomiast wystarczająco jesteś blisko, żeby sobie porobić zdjęcia, bo jak chce się pojechać na samą statuę, na wyspę, na Liberty Island, to trzeba niestety zapłacić. Także ten prom jest absolutnie darmowy i można sobie też zobaczyć z bliżej jakby tą statuę. I tym promem się jedzie tak, że on odpływa z południa Manhattanu. Trzeba sobie wpisać w Google Maps, że Staten Island Ferry, wsiąść sobie. Jak tylko dojedziecie tam do Staten Island, to trzeba strasznie głupi myk zrobić. Bardzo głupi i dziwny. Mianowicie trzeba wysiąść z tego promu, szybko przejść dookoła, iść tak naprawdę za tłumem, bo wszyscy to tam tak robią, przejść się za tym tłumem dookoła i wsiąść prawdopodobnie na ten sam prom, którym właśnie przyjechaliście, wsiąść z tłumem ludzi, żeby sobie wrócić z powrotem na Manhattan. Także zajmuje to jakoś tak mniej więcej godzinkę. Tym promem w jedną stronę jedzie się 25 minut, może 30. I ja mam na przykład chorobę lokomocyjną. Ktoś mi powiedział, że nie pojedzie na taki prom, bo właśnie mają chorobę lokomocyjną, na co ja zawsze odpowiadam, że spoko. Tutaj naprawdę nie ma takiego uczucia złego na tym promie, także nawet jak nie lubicie być na statkach, to mi nigdy tutaj nic nie było, to ledwo jest takie poczucie, że to się rusza. Także spoko. Dla osób z takimi problemami jak ja to spoko. No i ostatnie miejsce jeszcze, o Mały Włos bym zapomniała, ale ja też to miejsce bardzo lubię ze względu na klimat i widoki stamtąd i można się naprawdę fajnie tam wychillować w lecie, bo też są tego typu tam ławki co tutaj i też są takie jakby a la hamaki, że można fajnie się tak nawet położyć z pięknym widokiem na most brukliński. I to miejsce nazywa się Pier 17. Jest ustawiony zaraz przy różnych tam stateczkach właśnie w dzielnicy finansowej i w lecie tam są na dachu na przykład jakieś koncerty, a na przykład w zimie z kolei to tam na górze jest lodowisko i można sobie na przykład jeździć na łyżwach z pięknym widokiem na właśnie na przykład most brukliński i o różnych porach sobie można tam przyjechać i zobaczyć fajne widoki, jakąś sobie kupić kawkę, czy piwko, czy nic sobie nawet nie kupić, bo do tego miejsca można sobie po prostu wejść za darmo i chwilę się zrelaksować, skorzystać z toalety, wiecie. No, także to myślę jest takie ładne zakończenie tej mojej listy 10 ulubionych miejsc w Nowym Jorku za darmo. Cieszę się, że jak oglądacie ten odcinek i planujecie swój wyjazd do Nowego Jorku, to bardzo mnie to cieszy, bo uważam, że to miejsce warto zobaczyć. Zobaczcie, w ogóle tu są naprawdę to są wyjątkowe miejsca, wyjątkowe budowle tutaj są. Nowy Jork to wiecie, pomieszanie wszystkiego ze wszystkim. Różne kultury, różni ludzie, różna zabudowa, różna architektura, różne pomysły na zagospodarowanie przestrzeni, różne przeznaczenie tych miejsc. Naprawdę Nowy Jork jest jedyny w swoim rodzaju. Także tak jak mówię, cieszę się bardzo, że planujecie tutaj swój przyjazd. Uważam, że warto. A to jest nasz słynny Wessel. I to też jedno z miejsc, tutaj właśnie Hudson Yards, które zaliczyłam do miejsc wartych odwiedzenia sobie za darmo. Mimo że miejsce bardzo drogie, zaraz przy takim dość ekskluzywnym centrum handlowym. Staram się tutaj pokazać The Shops, widać. Dość ekskluzywne, drogie centrum handlowe, natomiast no, nie trzeba wydawać pieniędzy. Można po prostu tylko tak pochodzić i
robić sobie zakupy oczami. Dzięki wielkie, że zobaczyliście ten odcinek do końca. Pozdrawiam serdecznie. Zapraszam do Nowego Jorku. Zapraszam do kontaktu, jeśli planujecie wyjazd do Nowego Jorku. Pomogę Wam go rozplanować. No i tyle. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach Polki w Ameryce. Pa!